Cześć, to znowu ja. W ostatnim filmie poruszyłem kwestię Bitcoina i dzisiaj chciałbym ten wątek mocniej rozwinąć. Na pewno każdy z Was widzi, jak wyjątkowo dużo szumu zrobiło się wokół tej kryptowaluty. Więc chciałbym w przystępny sposób omówić bliżej ten temat. Mam nadzieję, że film okaże się ciekawy bez względu na poziom Waszej znajomości tego tematu. W ramach równowagi do naganiania i hura optymizmu postaram się spojrzeć na Bitcoina z bardziej sceptycznego punktu widzenia. Zgodnie z zasadą, jaką zaprezentowałem w intro zapowiadającym ten film. Jeżeli 9 z nas, mając te same informacje, doszło do dokładnie tego samego wniosku, obowiązkiem 10 jest się nie zgodzić. Bez względu na to, jak nieprawdopodobne może się to wydawać, 10 musi zacząć myśleć z założeniami, że pozostałych 9 się myliło. Zbyt wielu inwestorów skupia się tylko na potwierdzaniu informacji, ignorując dowody przeciwne. Dlatego zachęcam do zapoznania się z treścią tego filmu. Bańka informacyjna i podsyłanie przez algorytmy w internecie treści utwierdzających jeden punkt widzenia mogą oślepić ludzi przed potencjalnym zagrożeniem. To jest zresztą dobry temat na inny film. Algorytmy przedstawiają Wam takie treści, jakie Was zainteresują. Jeżeli przykładowo interesujecie się ogrodnictwem, to takie treści są Wam serwowane, bo gwarantują przykucie Waszej uwagi, a co za tym idzie, możliwość przedstawienia Wam większej ilości reklam. Każdy ma swoją bańkę informacyjną i swój mały, indywidualny internet. Warto o tym pamiętać i sensownym za tym wydaje się poszukiwanie punktów widzenia, które sprzeciwiają się Twojemu własnemu poglądowi, aby zachować zdrowy rozsądek i nie utknąć w tejże bańce. Nie przedłużając wstępu, rozsiądźcie się wygodnie, ściągnijcie różowe okulary i wejdźcie ze mną w głąb tej tajemniczej króliczej nory, jaką jest świat Bitcoina. Tak jak to już wstępnie nakreśliłem w filmie Kryzys Totalny, chaos tworzy możliwości, analizę Bitcoina warto rozpocząć od jego genezy i przyjrzenia się jego pierwotnym założeniom i celom. Bitcoin powstał po kryzysie finansowym w 2008 roku. Stoi za nim anonimowy twórca kryjący się za pseudonimem Satoshi Nakamoto. Do dzisiaj nie jest wiadomo, czy jest to jedna osoba, grupa osób, czy jakaś organizacja. W 2008 roku Satoshi Nakamoto opublikował w internecie manifest zatytułowany Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, w którym przedstawił koncepcyjne i techniczne szczegóły systemu płatności, który pozwoliłby osobom fizycznym na wysyłanie i otrzymywanie płatności bez angażowania jakichkolwiek pośredniczących instytucji finansowych. Sama idea podyktowana była chęcią rozwiązania problemów i patologii toczących światowe finanse. We wstępie tego manifestu czytamy wyraźnie, że głównym problemem, jaki dostrzega Nakamoto, jest odwracalność transakcji i idący za tym koszt mediacyjny, który trzeba ponieść, opłacając zaufaną osobę trzecią, co w założeniach ogranicza minimalną wielkość transakcji. Skoro operator kart lub bank musi brać pod uwagę możliwość sporów i ich rozstrzyganie, to koszt dla małych transakcji jest totalnie nieadekwatny. Ryzyko sporu i ewentualne koszty jego rozstrzygania przewyższają wartość transakcji. Nakamoto uważa, że dla ochrony sprzedających sensowny jest system, w którym transakcja jest nieodwracalna. Głównie dla usług, które są nieodwracalne. Chroni to wtedy sprzedającego, skoro nie ma sporów, to nie ma związanego z nimi kosztu. To powinno, według jego teorii, umożliwić tanie przeprowadzanie wielu małych transakcji. Osoby zaznajomione z Bitcoinem od razu dostrzegą tutaj, że z pierwotnych założeń i celów nie zostało już wiele, a ten projekt od dawna zaczął żyć swoim życiem. Jednak głupotą byłoby na tej podstawie skreślanie Bitcoina. Jest to projekt open source, gdzie każdy ma dostęp do jego kodu i społeczność programistów może go teoretycznie w przyszłości zmienić. Ewolucja jest czymś dobrym, a zostawienie tego projektu w rękach społeczności być może przekształci go w coś, o czym Nakamoto nawet nie śnił. W dalszej części filmu postaram się poruszyć większość problematycznych kwestii, abyście uzbrojeni w tą wiedzę mogli podjąć świadomie decyzję, czy uwierzyć w Bitcoina. Skoro już wiemy, jakie założenia i cele miał Nakamoto, aby ocenić wady Bitcoina, warto postarać się zrozumieć, jak on właściwie funkcjonuje. Przejdę najpierw pokrótce przez proces, a później zagłębimy się w pojedyncze jego aspekty i poszukamy dziur. To będzie fragment dosyć podstawowej wiedzy, więc jeżeli ktoś chciałby go pominąć, to proszę przewinąć film dalej.
Sieć Bitcoina można porównać do księgi z wyciągiem wszystkich historycznych transakcji, które się dotychczas w niej odbyły. Każda transakcja pomiędzy portfelami, na których są bitcoiny, jest publiczna i zapisana w tej księdze. Taka księga jest przechowywana na wielu komputerach, tak zwanych węzłach sieci, z angielskiego nodes. Każdy z takich głównych węzłów przechowuje wszystkie historyczne informacje. Takie rozwiązanie ma zaletę, jaką jest decentralizacja. Nie da się sieci Bitcoina zamknąć, ponieważ ona jest bardzo rozproszona. Nie ma głównego serwera, który mógłby stać się celem fizycznego ataku w celu zniszczenia sieci. Jest to główna zaleta Bitcoina, ale ona też ma swoją cenę. Jest nią ograniczenie rozmiaru tej księgi, aby nie rozrosła się i nie wymagała do jej przechowywania ogromnych ilości danych. Dzisiaj każdy, kto ma dostęp do internetu i ponad 300 GB wolnego miejsca na dysku twardym, może stać się węzłem sieci. Wspomniana księga nazywana jest łańcuchem bloków, od angielskiego blockchain. Pewnie większość z Was kojarzy już to sformułowanie. Bitcoin, zapisując kolejne strony swojej księgi, nie tworzy ich w oderwaniu od tego, co zostało zapisane wcześniej. Aby dodać nową stronę, ona musi być w zgodzie z wszystkimi poprzednimi. Tak powstaje łańcuch powiązanych ze sobą wcześniej stron. Aby nie dochodziło do oszustw i nadużyć, powstał mechanizm zwany dowodem pracy, proof of work. Żeby dodać nowy blok do sieci, wymagane jest rozwiązanie łamigłówki matematycznej. Jej trudność zależy od aktualnej mocy obliczeniowej sieci. Jak mocy jest mało, to trudność zagadki maleje. Jak mocy jest dużo, to trudność rośnie. Ale do tego jeszcze wrócimy później. Górnicy, bo tak nazywa się potocznie osoby, które starają się rozwiązać to zadanie matematyczne, w nagrodę za jego rozwiązanie otrzymują nowe bitcoiny i dobrowolne opłaty transakcyjne, które zaproponowały osoby chcące, aby to ich transakcja była wzięta pod uwagę w najbliższym bloku. Tutaj dotykamy problemu skalowalności i kosztów transakcji, ale o tym też później. Rozwiązanie tej łamigłówki wymaga dużo pracy. Natomiast sprawdzenie, czy wynik jest poprawny, jest bardzo proste. Dlatego też nie opłaca się próbować oszukiwać. Ponieważ nawet jeżeli uda nam się rozwiązać zadanie i dzięki temu stworzyć blok jako pierwszemu, ale spróbujemy oszukać, to nie zostanie to zaakceptowane przez sieć. Górnicy nie zaakceptują naszego bloku i będą szukać nowego rozwiązania z pierwotnego miejsca. Tylko my byśmy szukali kolejnego bloku do naszej odnogi łańcucha. Ale z racji tego, że nie posiadamy wystarczającej mocy, to ostatecznie przegramy ten wyścig i łańcuchem poprawnym, akceptowalnym będzie ten pierwotny. Implikuje to dwa zdarzenia. Pierwsze to takie, że aby móc przejąć sieć, potrzeba jest posiadać przynajmniej połowę mocy sieci. A drugie to takie, że warto poczekać, aż powstanie więcej niż tylko jeden blok akceptujący naszą transakcję. Im bardziej się wydłuży łańcuch, tym pewniejsze jest utrwalenie tego, co zostało zapisane we wcześniejszych blokach. Tak oto z grubsza wyglądają zasady działania sieci Bitcoin i wykonywania w nich transakcji. Sercem całego systemu jest proces potwierdzania transakcji pomiędzy portfelami. Wspomniany już wcześniej Proof of Work, dowód pracy. To na nim opiera się funkcjonowanie sieci Bitcoin i wokół niego można dostrzec najwięcej zagrożeń. Dlatego dobrze wejść tutaj bardziej w szczegóły, bo między innymi na tej podstawie będziemy później opierać dalszy wywód. Tak jak to już powiedzieliśmy, górnicy w zamian za zatwierdzanie transakcji dostają w nagrodę nowe bitcoiny. Tutaj warto zaznaczyć, że ostateczna podaż bitcoina jest ograniczona do około 21 miliona sztuk. Ilość bitcoinów, jakie dostają w nagrodę górnicy, maleje o połowę co 210 tysięcy wykopanych bloków. To zjawisko nazywane jest halvingiem i występuje co około 4 lata. Jest to przybliżony czas, ponieważ jest on powiązany z trudnością wykopywania kolejnych bloków. Algorytm jest zaprojektowany tak, aby co 10 minut udało się znaleźć rozwiązanie dla wspomnianej zagadki matematycznej. Jeżeli moc obliczeniowa się zwiększa, to czas się skraca, więc trudność zagadki będzie rosła, aby osiągnąć docelowe 10 minut i oczywiście na odwrót. Jeżeli moc obliczeniowa spada, to trudność też spada, aby ostatecznie nowy blok powstał po 10 minutach. Zatem średnio co 10 minut zostaje zatwierdzony nowy blok, czyli do naszej księgi dopisywana jest jej kolejna kartka z historią nowych transakcji. Dobrze jest wyjaśnić, czym jest ta zagadka matematyczna, bo na niej opiera się cała magia. Jest to zestaw funkcji kryptograficznych znanych jako SHA-256.
Jest to bardzo popularna funkcja, pomagająca zabezpieczyć wiele cennych informacji przesyłanych w sieci. Zamienia ona dowolny tekst na losowy ciąg znaków poprzez nieodwracalne działania, które mieszają, szyfrują oryginalną wiadomość i zwracają ciąg znaków o stałej długości. Minimalna zmiana w szyfrowanej wiadomości skutkuje diametralnie różnym wynikiem. Właśnie ta właściwość została wykorzystana w kopaniu Bitcoina. Zagadka polega na znalezieniu takiej zmiennej nonce, aby po dodaniu jej do informacji o transakcjach, jakie chcemy w tym bloku zamieścić, i dodaniu hasza poprzedniego bloku, powstał nowy hash, którego początkowe znaki zaczynają się od konkretnej ilości zer. Z racji tego, że funkcja haszująca daje losowy wynik, nie można przewidzieć, jaką zmienną dać, aby osiągnąć zamierzoną wartość. Jedyna metoda to metoda prób i błędów. I właśnie stąd bierze się trudność kopania. Im więcej zer chcemy, aby się pojawiło na początku naszego nowego hasza, tym więcej kombinacji musimy przeliczyć, aby odnaleźć satysfakcjonujący nas wynik. Aktualnie są to naprawdę gigantyczne ilości obliczeń. Tak powstały nowy hash plus kolejne transakcje oczekujące na zatwierdzenie służą jako podstawa do tworzenia kolejnego bloku. Tak oto powstaje nasz łańcuch bloków z zapisanymi transakcjami. Górnik za to, że to on pierwszy dodał poprawny nowy blok, dostaje nagrodę w postaci nowo wyemitowanych bitcoinów, a także opłatę, jaką zaproponowali użytkownicy, aby to ich transakcje zapisano w nowo kopanym bloku. Oczywiście górnicy w pierwszej kolejności wybierają te z najwyższymi opłatami. Ok, uzbrojeni w tę wstępną wiedzę i rozumiejąc już techniczne aspekty Bitcoina, możemy teraz wejść głębiej do króliczej nory i przyjrzeć się zagrożeniom, jakim musi stawić czoła Bitcoin. Dużo z nich będzie się wiązało paradoksalnie z przedstawianymi wszemi wobec zaletami Bitcoina. Zacznijmy od argumentu dotyczącego szybkości przetwarzania transakcji. Faktycznie, w przypadku dużej transakcji jest tutaj na pewno duże usprawnienie. Odczekanie, aż zostanie wykopany kolejny blok, to tak jak wspominaliśmy, około 10 minut. Biorąc jednak pod uwagę wcześniej wspomnianą specyfikę zatwierdzania transakcji, bezpiecznie jest odczekać przynajmniej na powstanie kilku kolejnych bloków, po tym, w którym nasza transakcja została zatwierdzona. Im mniejsza kwota, tym oczywiście można zmniejszyć margines bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy przesłać wartość $1 miliona na drugi koniec świata, to jak najbardziej Bitcoin tutaj spełni swoje zadanie relatywnie szybko i tanio. Jednak z założenia miał on służyć do obsługi również małych transakcji. Tu jednak rozchodzi się o problem skalowalności. Tak jak wspominaliśmy, maksymalny rozmiar pojedynczego bloku Bitcoina jest ograniczony do 1 MB. W związku z tym ogranicza to ilość możliwych zapisanych transakcji do około 2700 na każde 10 minut, co daje wartość około 5 transakcji na sekundę. Natomiast dla porównania Visa przetwarza około 1700 transakcji na sekundę z maksymalnymi możliwościami dochodzącymi do 60 000 transakcji. Jak widać, powstało tutaj wąskie gardło i Bitcoin od pewnego poziomu przestał się skalować. Dodatkową wadą jest sam czas przetwarzania transakcji, który jest totalnie nieakceptowalny, aby móc używać Bitcoina do płatności w sklepach stacjonarnych. Nikt chyba nie wyobraża sobie czekanie przy kasie w Lidlu ponad 10 minut na zatwierdzenie transakcji. Problem skalowalności wiąże się też z domniemaną zaletą niskich kosztów. Tak jak to wspominaliśmy, górnicy w pierwszej kolejności wybierają do zatwierdzenia transakcje z wyższymi zaproponowanymi opłatami transakcyjnymi, co w przypadku chęci przelania Bitcoina o wartości $1 miliona będzie niskim kosztem. Aktualna średnia opłata transakcyjna wynosi $17. Natomiast chęć przelania szybko Bitcoina o wartości $100 generuje już koszt o niewspółmiernej wartości. Oczywiście można czekać, aż naszą transakcję uda się zaakceptować za mniejszą kwotę. Z czasem rośnie jej priorytet, ale może to potrwać nawet kilka dni. Reasumując, niskie koszty to pojęcie względne i na pewno nie są one niskie w założeniach, jakie miał Nakamoto. Świadomość dwóch pierwszych wymienionych problemów, czyli kosztów i prędkości, jest duża. Programiści zaangażowani w projekt Bitcoina od dawna dostrzegają te problemy. Jednak zmiana protokołu Bitcoina nie jest taka prosta i wymaga, aby jak najwięcej użytkowników zaakceptowało zmiany, co jest bardzo trudne. Dlatego też w pewnym momencie powstał Bitcoin Cash, kryptowaluta, która 8-krotnie zwiększyła wielkość pojedynczego bloku. Powstała ona na zasadach hard forku,
czyli wydzielenia się nowego łańcucha od pierwotnej historii transakcji. Widać jednak, że cena Bitcoin Cash mocno odstaje od swojego pierwowzoru i ludzie zostali przy Bitcoinie. Można przyjąć, że większe zmiany w protokole Bitcoina są bardzo trudne, a realnie wręcz niemożliwe do wprowadzenia. Dlatego też w 2015 roku powstał pomysł dodania drugiej warstwy zwanej Lightning Network. Nie jestem dokładnie zagłębiony w jej techniczne aspekty, więc mogę Wam omówić jedynie ideę tego rozwiązania. Jest to cały czas projekt w fazie rozwoju, nad którym pracuje wiele osób i mają różne pomysły na rozwiązanie wielu istniejących nierozwiązanych problemów technicznych. W idei pomysł jest taki, aby utworzyć pomiędzy dwoma użytkownikami wspólny rachunek, wpłacając odpowiednią ilość bitcoinów na niezależny portfel. W przypadku wymiany pomiędzy nimi transakcji w obrębie tego portfela, transakcje nie będą musiały przechodzić za każdym razem przez bloki bitcoina i główną sieć. Dopiero w sytuacji chęci zamknięcia wspólnego rachunku odpowiednia ilość bitcoinów zostanie zwrócona na prywatne portfele. Ogranicza to ilość transakcji w głównym łańcuchu Bitcoina w przypadku użytkowników, którzy często wspólnie dokonują wielu małych transakcji pomiędzy sobą. Oczywiście to rozwiązanie byłoby słabe, kiedy z każdym potencjalnym użytkownikiem Bitcoina musielibyśmy otwierać wspólny rachunek. Dlatego propozycja jest taka, aby powstała sieć otwartych rachunków i w przypadku chęci wymiany Bitcoina z użytkownikiem tej sieci automatycznie system odnajdywałby drogę pomiędzy otwartymi rachunkami i dodawał odpowiednie transakcje we wszystkich rachunkach po drodze. Takie transakcje miałyby być darmowe i w teorii umożliwić nawet miliona transakcji na sekundę. To ma być wybawienie dla Bitcoina od problemu skalowalności. Jednak sam fakt, że od tylu lat ta funkcjonalność nie została jeszcze w pełni zaimplementowana, może prowokować pytanie, czy w ogóle jest to możliwe i czy to zadziała w praktyce. Przejdźmy zatem do kolejnej domniemanej zalety Bitcoina. Jaką jest bezpieczeństwo? Zauważmy, że wymiana bitcoinów dzisiaj również w większości nie odbywa się przez blockchain. Większość giełd funkcjonuje na zasadach wymiany bitcoina pomiędzy jej użytkownikami. Między innymi dlatego na giełdzie nabywanie i sprzedawanie bitcoinów odbywa się tak sprawnie. Dopiero podczas chęci wypłaty swoich bitcoinów z giełdy następuje zapisanie transakcji w sieci głównej i przekazanie ich na Twój prywatny portfel bitcoina. Takie rozwiązanie wcale nie jest ultra bezpieczne, a na pewno niebezpieczniejsze od przechowywania pieniędzy w banku. System finansowy jest uregulowany i jakkolwiek nie jesteśmy do niego negatywnie nastawieni, są to instytucje o najwyższym poziomie zaufania. Czy zaufacie bardziej bankowi, czy giełdzie kryptowalut? Oczywiście, jeżeli już mamy swoje bitcoiny na swoim prywatnym portfelu, poziom bezpieczeństwa jest faktycznie nie do podważenia i zależy tylko od nas. Jednak co nam po tym, skoro jeżeli tylko będziemy chcieli z nimi coś zrobić, potrzebujemy skorzystać z usług zaufanej trzeciej strony. Bo bez tego możemy zapomnieć o jakimkolwiek bezpieczeństwie transakcji. Jak sobie wyobrażacie dokonywanie transakcji z obcą osobą na odległość? Któraś strona musiałaby zaufać. Załóżmy, że chcemy kupić komputer. Jeśli wyślemy nasze bitcoiny, to możemy nigdy nie otrzymać komputera. Natomiast druga strona też nie może być pewna, że po wysłaniu paczki z komputerem otrzyma należne bitcoiny. Wiara Nakamoto w to, że nie będzie potrzeba instytucji finansowych, które będą gwarantem bezpieczeństwa transakcji, jest dla mnie utopią nierealną do urzeczywistnienia. A na pewno nie przy pomocy bitcoina. Zresztą już samo istnienie giełd kryptowalut świadczy o tym, że ludzie potrzebują trzeciej strony. Tym samym im bardziej będziemy skłonni korzystać z usług trzeciej strony i zwiększać bezpieczeństwo transakcji, tym bardziej będziemy musieli zrezygnować z anonimowości. Generalnie bezpieczeństwo bitcoina wcale nie jest takie czarno-białe. Dodatkowo w przypadku regulacji, chęci zablokowania bitcoina może się okazać, że giełdy będą musiały działać w szarej strefie, co tym bardziej zmniejszy ich bezpieczeństwo i zaufanie do nich. Dobrze również omówić często poruszany aspekt decentralizacji. O ile tak jak to omawialiśmy wcześniej, poprzez ograniczenie wielkości łańcucha bloków można spać spokojnie, że decentralizacja w tym aspekcie zostanie utrzymana i nie ma większych barier, aby każdy z nas mógł się stać węzłem sieci Bitcoina, przechowującym i sprawdzającym poprawność danych. Jednak powoli problemem może się stać centralizacja procesu kopania nowych bloków. Wraz ze wzrostem ceny Bitcoina rośnie trudność wykopywania nowych bloków.
Powstają wyspecjalizowane, ogromne fabryki, które służą tylko i wyłącznie kopaniu kryptowalut. Zakłady takie są maksymalnie zoptymalizowane, a w ich powstawaniu przodują Chiny, które dzięki temu odpowiadają za rozwiązywanie 65% nowych haszy. Można powiedzieć, że geograficznie Bitcoin już jest scentralizowany. Chiny mają przewagę, ponieważ mają dostęp do potrzebnych w celu kopania bitcoinów podzespołów. Są ich producentami, a po drugie mają relatywnie niskie koszty energii. Taka sytuacja sprzyja inwestowaniu w kopanie kryptowalut w Chinach. Jednak na pewno nie sprzyja decentralizacji, bo aby przejąć i zdestabilizować bitcoina, potrzeba posiadać przynajmniej 50% mocy. Wraz z większą ilością wyspecjalizowanych ośrodków rośnie trudność w rozwiązywaniu kolejnych haszy, zgodnie z mechanizmem omawianym we wcześniejszych częściach tego filmu. Można dostrzec tutaj zagrożenie, o którym mam wrażenie mało kto wspomina. Nakamoto zaprojektował Bitcoina tak, aby faktycznie dostosowywał trudność do aktualnej mocy sieci i aby co każde 10 minut mogły zostać zatwierdzone nowe transakcje i dopisany nowy blok do łańcucha. Jednak zmiana trudności naszej zagadki nie odbywa się płynnie. Aktualizuje się co 2016 wykopanych bloków. W normalnych okolicznościach są to około 2 tygodnie. Na podstawie czasu wykopania ostatnich 2016 bloków ustalana jest trudność zagadki dla kolejnych 2016 bloków. Tak, aby średnio wyszło 10 minut. Tutaj dostrzegam właśnie zagrożenie co do przyszłości Bitcoina. Do czasu, aż trudność nie była absurdalnie duża, cały system mógł sobie nawet pozwolić na nagły odpływ w większości użytkowników. Jednak w aktualnej sytuacji mogłoby to spowodować zamrożenie całej sieci. Bez nowych bloków nie dałoby się wykonywać transakcji, a na domowych komputerach wykopywanie nowego hasza trwałoby latami. Można sobie wyobrazić różne hipotetyczne sytuacje doprowadzające do takiego stanu rzeczy. Przykładowo jakaś wojna, która paraliżuje sieć lub główne farmy Bitcoina i odcina zasoby przeznaczone na poczet kopania kryptowalut. Jak to wcześniej zauważyliśmy, pod tym względem dążymy coraz bardziej do centralizacji, więc tym bardziej jest to możliwe. Innym katalizatorem mógłby się okazać drastyczny spadek ceny i ucieczka scentralizowanych farm kopiących. W związku z nieopłacalnością dalszego kopania i ponoszeniem gigantycznych kosztów. Taką sytuację mogłyby spowodować również regulacje energetyczne dotyczące ochrony środowiska. Chociaż tutaj nie odbyłoby się to tak drastycznie, więc zagrożenie jest mniejsze. W przypadku spadku mocy sieci do 10%, czas wykopywania nowego hasza wydłużyłby się 10-krotnie. Z 10 minut do 100 minut lub dłużej, co mogłoby skutkować paniką. Sytuacja nie opanowałaby się w 2 tygodnie, ponieważ opanowanie jej wymagałoby wykopania w skrajnym przypadku nawet 2016 bloków, co w takiej sytuacji mogłoby trwać nawet 5 miesięcy. Taka hipotetyczna sytuacja mogłaby być kulą śnieżną dla całej ekonomii kryptowaluty. Utrudnienia w wykonywaniu transakcji, spadek zaufania, brak popytu, odpływ kolejnych użytkowników i górników itd. W drugą stronę nie ma takiego zagrożenia. Nagły wzrost mocy nie jest kłopotliwy, przyspieszy tylko proces aktualizacji trudności. Biorąc to pod uwagę, w sytuacjach dużych kryzysów gospodarczo-militarnych Bitcoin może być pod tym względem dużo mniej bezpieczny od złota. Złoto można ukryć, nie wymaga to większych środków, w skrajnym wypadku łopata. Natomiast Bitcoin może zostać zamrożony na poziomie trudności, do jakiego już nigdy nie powróci. Lub też zajmie mu wiele lat uaktualnienie swojego poziomu trudności. A do tego czasu byłby totalnie nieużyteczny i pewnie straciłby totalnie swoją wartość. Zostając jeszcze na chwilę przy temacie trudności, to aktualnie doszliśmy już do momentu, w którym ilość energii, jaka jest przeznaczana na kopanie Bitcoina i rozwiązywanie haszy, jest równa zapotrzebowaniu energetycznemu takiego wielkiego państwa jak Argentyna. To daje wyobrażenie o skali trudności, do jakiej doszliśmy. Takie zapotrzebowanie na energię w świecie, w którym tak dużo mówi się o zrównoważeniu energetycznym, może w przyszłości obrócić się przeciwko Bitcoinowi. A na pewno nie zostanie ignorowane na dłuższą metę. Kolejną zaletą, jaką przypisuje się Bitcoinowi, jest, jak to już wcześniej napomknąłem, jego deflacyjny charakter. Podaż Bitcoina jest odgórnie ograniczona. Docelowo powstanie około 21 miliona sztuk. Z każdym zapisanym blokiem powstaje określona ilość nowych bitcoinów,
Na początku było ich 50, ale co 210 tysięcy bloków ich ilość będzie się zmniejszać o połowę. Tym sposobem około roku 2140 podaż nowych bitcoinów się zatrzyma. Warto sobie zadać pytanie, czy deflacyjny charakter waluty sprzyja rozwojowi. Kumulacja kapitału nie wymaga robienia niczego więcej, a samo trzymanie kapitału przynosi solidny zysk. Więc nie ma potrzeby ryzykowania kapitału. Można to porównać do sytuacji ze złotem. Jeżeli ktoś miał skarbierz pełen złota, to nie był zmuszany do ryzykowania. Skoro wiesz, że jakieś dobro za jakiś czas będzie warte więcej, to ogranicza to jego obrót. Natomiast obrót pieniądza w gospodarce i szybkość tego obrotu determinuje wzrost gospodarczy. Tutaj trochę wchodzimy mocno w teorie ekonomiczne i odwieczne spory różnych szkół ekonomicznych. Nie ma czasu, aby ten temat bardziej zgłębiać w tym filmie. Można sobie zadać jedynie pytanie, czy rozwój w XX wieku podczas dominacji walut inflacyjnych i modelowaniu inflacji na poziomie 2% rocznie nie przełożył się na znacznie szybszy rozwój gospodarczy. Ta teoria ma na pewno swoich zwolenników i ciężko odmówić jej w wielu aspektach racjonalności. Generalnie nie rozstrzygniemy tego przy okazji tego filmu, ale osobiście uważam, że Bitcoin jako aktywo służące przechowywaniu wartości jak najbardziej tak, ale jako waluta globalna mógłby spowodować regres gospodarczy. Może kupmy wszyscy Bitcoina, jego wartość urośnie, za jakiś czas wszyscy będziemy bogaczami i nie będziemy musieli pracować. Ilość Bitcoina w obiegu na giełdach ma wpływ na jego cenę. Im go mniej, tym cena będzie rosnąć, zgodnie z podstawową zasadą ekonomii popytu i podaży. Jego ilość w obiegu maleje z kilku powodów. Po pierwsze, coraz mniej nowych bitcoinów jest wykopywanych przez górników, zgodnie z zasadami, o których wspominaliśmy wcześniej. Po drugie, górnicy widząc, że popyt się zmniejsza, wstrzymują się z upłynianiem bitcoinów i realizacją zysków, aby nie spowodować spadku cen. Po trzecie, dużo bitcoinów jest bezpowrotnie utraconych, ludzie utracili dyski z zapisanymi bitcoinami lub zapomnieli haseł. Szacuje się, że około 20% wszystkich dotychczas wykopanych bitcoinów przepadło bezpowrotnie, co tylko zmniejsza podaż. Po czwarte, skupowanych jest z rynku dużo bitcoinów, które są traktowane jako inwestycja lub trzymane w razie W, jakby się okazało, że w przyszłości to będzie główna waluta świata. Więc lepiej wsiąść do tego wagoniku jak najwcześniej. To powoduje, że jego cena rośnie, a wraz ze wzrostem ceny zainteresowanie coraz szerszej grupy ludzi. To trochę taka samospełniająca się przepowiednia. Taka sytuacja ma jak dla mnie znamiona bańki lub piramidy finansowej, gdzie każdy następny uczestnik liczy na zysk, ale po drodze musi znaleźć kogoś, kto będzie chciał od niego odkupić drożej. Przepływ bogactwa następuje pomiędzy kolejnymi grupami społecznymi, jednak im proceder trwa dłużej, tym świadomość ludzi, w co tak naprawdę inwestują, maleje, a pierwotna idea przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Zastanówcie się, kto zarobił na bitcoinie do tej pory. Ci, co go sprzedali. Ci, co mają bitcoiny, nie mogą być tego pewni. Bitcoin jest traktowany jako aktywo i jest bardzo ściśle powiązany z globalnym rynkiem finansowym. Cena bitcoina jest wyrażana głównie w dolarach. W świadomości ludzi bitcoin ma wartość w innych walutach i to jest dla nich wyznacznikiem, a nie to, ile bitcoinów jest wart dolar lub inne dobro. Natomiast warto pamiętać, że cena bitcoina jest to cena ostatniej wykonanej transakcji wymiany dolarów na bitcoina. Jeżeli ktoś kupił bitcoina, to równocześnie ktoś inny zgodził się wymienić go na dolary. W skrajnym przypadku może być tak, że znikają wszystkie oferty kupna, zostaje tylko ta za $1. Wtedy wystarczy, że ktoś sprzeda swojego bitcoina za $1, to ustali nowy kurs bitcoina. To w ramach takiej przestrogi, że jak bitcoinowi by się podwinęła noga, to nie wszystkim może się udać uciec z tego okrętu. Dlatego jeżeli w to wchodzicie, to za pieniądze, które można stracić, które oczywiście potencjalnie mogą dać dużą stopę zwrotu. Podobnie zresztą postąpiła Tesla, kupując bitcoina za malutki procent swoich środków, które przeznacza na inwestycje, w ramach bardziej innowacyjnego i ryzykownego aktywa. Przy ustalaniu ceny bardzo istotny jest popyt na bitcoina. I w tym miejscu pojawia się jeszcze jeden ciekawy wątek tej historii. Tether, czyli kryptowaluta, która jest powiązana 1 do 1 z dolarem. Powstała ona po to, aby upłynnić i ułatwić handel kryptowalutami. Wymiana bitcoina za waluty standardowe jest z reguły kosztowna, a regulacje utrudniają kupowanie kryptowalut na giełdach. Wiele giełd pozwala handlować tylko na parach kryptowalut.
Dlatego też 80% ruchu na rynku kryptowalut odbywa się za pośrednictwem tworu, jakim jest Tether. Teoretycznie można powiedzieć, że spoko, wszystko fajnie, że przemyślano, jak obejść utrudnienia techniczne i formalne. Jednak w praktyce nie wygląda już to tak kolorowo. Firma Tether w teorii tworzy nowe tokeny swojej kryptowaluty na żądanie. Powiedzmy, że chcemy uzyskać 100 tetherów. Wpłacamy firmie $100 i ona tworzy nam nowe tokeny. W tym wypadku następuje wymiana dolarów na tethery. W zamyśle tether można w każdej chwili wymienić z powrotem na dolary, ponieważ firma zobowiązuje się do trzymania odpowiedniej ilości aktywów, aby zabezpieczyć wypłaty. Tylko że te aktywa to niekoniecznie dolary. Oni te dolary inwestują, więc tutaj pojawia się pierwsza lampka ostrzegawcza. Z początkowych $100 na rynku dokonuje się zakupów o wartości $200. Już samo inwestowanie środków jest zagrożeniem dla wymienialności dolara na Tethera, ponieważ te inwestycje mogą przynieść stratę, co może spowodować w przyszłości niewypłacalność. Firma ta nie publikuje sprawozdań finansowych, więc ciężko stwierdzić, czy mają pokrycie na wszystkie wyemitowane dotychczas Tethery i czy ich inwestycje nie przynoszą przypadkiem strat. Na ich głównej stronie co prawda jest podpięty pięknie wyglądający raport z audytu, w którym audytor stwierdza, że Tether jest w pełni zabezpieczony, ale jest to audyt z 1 czerwca 2018 roku. Po tym czasie umowa z audytorami została zerwana. To nasuwa wiele wątpliwości i w moim mniemaniu to w tym miejscu powinna już się zapalić czerwona lampka. W marcu 2021 pojawił się co prawda news o tym, że Tether jest w pełni wypłacalny, ale nie był to wynik audytu, ale jedynie opinia na podstawie przedstawionych przez Tether dokumentów i wydana przez firmę z Kajmanów. Ciężko w takim wypadku mówić o wiarygodności. Dla mnie tutaj powinna być pełna transparentność, a jej ewidentnie nie ma. Jeszcze ciekawe się dzieje, kiedy zastanowicie się, czy w ogóle na wszystkie wyemitowane Tethery było zapotrzebowanie. A co jeżeli tokeny tworzone są również z powietrza? Nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy tak nie jest. A w takim wypadku już w ogóle ciężko by było mówić o jakimkolwiek zabezpieczeniu wszystkich środków. Zastanawiacie się pewnie, co to ma wspólnego z Bitcoinem. Już tłumaczę. Otóż Tethery bez pokrycia zwiększałyby drastycznie popyt na Bitcoina, a co za tym idzie, windowały jego cenę. A co jeżeli Tether dodatkowo wykorzystuje swoje aktywa na inwestycje w Bitcoina? O ile Bitcoin ma jasne i klarowne zasady, tak Tether ich nie ma. Osobiście Tether przypomina mi bardzo sytuację z upadkiem standardu złota i powiązania go z dolarem. Tylko że tutaj role się odwracają. To dolar jest teraz na miejscu złota, a Tether jest ówczesnym dolarem. Wtedy stało się to, co się musiało stać. Teoretycznie mieliśmy sztywne powiązanie, ale po wydrukowaniu nadprogramowych dolarów ich wartość się mocno zdewaluowała w stosunku do złota. Analogicznie, jeżeli te przypuszczenia są właściwe, to wartość Tethera może się mocno zdewaluować w stosunku do dolara. A co za tym idzie, zdewaluuje się wartość Bitcoina w stosunku do dolara. To może pogrążyć zaufanie dla całego rynku kryptowalut i dać ewidentny mandat dla regulatorów, żeby uchronić ludzi przed kryptowalutami w przypadku jakiegoś krachu. Wygląda to na jeden z największych przekrętów w historii, dlatego apeluję o rozwagę. Temat jest oczywiście bardziej złożony, ale myślę, że zainteresowani doczytają już we własnym zakresie. Chciałbym na sam koniec poruszyć właśnie wątek regulacji na rynku kryptowalut. Biorąc pod uwagę wiele spraw, pewne jest, że prędzej czy później rządy na poważnie zabiorą się za ten rynek. Bitcoin będzie musiał odeprzeć takie zapędy. Miejsc do uregulowania i utrudniania ludziom korzystania z Bitcoina jest bardzo dużo. Jak to Wam, mam nadzieję, w tym filmie uzmysłowiłem. Jeżeli regulatorzy zabiorą się za Bitcoina, to może zostać zepchnięty na margines i zapomniany. Będzie istniał, ale bardziej jako darknet w podziemiu. Bez akceptacji światowych rządów raczej nie uda mu się w formie, jaką aktualnie przybiera, przejąć wiodącej roli. Bitcoin ma problemy wieku dziecięcego i tego, że Nakamoto nie przewidział wielu wąskich gardeł swojego rozwiązania, które dopiero po czasie i odpowiedniej skali dają o sobie znać. W teorii Bitcoin ma wiele zalet, jednak w praktyce okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo. Strasznie długi wyszedł mi ten film, a i tak wiele wątków wypadałoby się wgłębić bardziej, ale myślę, że na potrzeby takiego rozeznania tematu udało mi się poruszyć większość istotnych z punktu widzenia inwestowania w Bitcoina kwestii. Dlatego też na sam koniec chciałbym Was przestrzec przed zbyt hura optymistycznym patrzeniem na ten projekt. Mam nadzieję, że nikt nie odbierze mnie jako jego wroga, ale bardziej jako właśnie tego 10., który stara się spojrzeć na temat z bardziej pesymistycznej perspektywy.
Zachęcam do dyskusji, a jeżeli gdzieś nie dostrzegam jakiegoś istotnego aspektu, to dajcie mi znać w komentarzu, abym poszerzył swoją wiedzę lub wyszedł z jakiegoś błędu, w którym mógłbym tkwić. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, hej!